Interesuje nas to, żeby Cyberpunk miał jeszcze większą doniosłość biznesową, bo Wiedźmin III jest niekwestionowanie grą bardzo dobrą, ale od strony komercyjnej wielki sukces nasz, jesteśmy bardzo zadowoleni, ale do rekordów świata mu bardzo dużo brakuje. Pojedyncze gry potrafią się sprzedawać jeszcze dużo lepiej. W związku z tym mamy nadzieję, że robiąc fenomenalnego Cyberpunka będziemy mogli zrobić jeszcze lepszy biznes na tym tytule niż zrobiliśmy na Wiedźminie III. Warszawa, lewy brzeg Wisły. Znajdujemy się w wiedźmińskiej karczmie CD Projekt. To tutaj, a właściwie za tą ścianą, ponad 400 programistów pracuje nad 2 megaprodukcjami spółki. To jest nad Cyberpunkiem i nad Gwintem. Tutaj też powstała największa gra w historii Polski, a może i świata, Wiedźmin 3. Akcje CD Projektu od momentu debiutu na giełdzie dały już bardzo dobrze zarobić, bo nawet ponad 1000%. To jedna z najbardziej medialnych spółek na GPW, której kapitalizacja przekroczyła już ponad 10 miliardów złotych. O Gwincie, Wiedźminie 3, Cyberpunku i przyszłości CD Projekt na giełdzie porozmawiamy z prezesem spółki Adamem Kicińskim. No to jedziemy. Wycena CD Projektu przekroczyła już ponad 10 miliardów złotych. Spodziewałeś się takiego obrotu sprawy? To zależy kiedy. Dawno temu? Pewnie nie, ale też nie myśleliśmy o takiej odległej przyszłości, jak wchodziliśmy na giełdę. Ostatnio pokazujemy dość dobre wyniki. A co Was w takim razie odróżnia od tych zagranicznych spółek deweloperskich pod względem gier? My nie jesteśmy ogromnym wydawcą, który co roku wydaje ileś tytułów, nie annualizujemy, jak to się ładnie mówi, tytułów. My robimy stosunkowo niedużo, chcemy to robić najlepiej na świecie. I takich firm na giełdzie, nie chcę powiedzieć, że nie ma, jest ich bardzo niewiele, natomiast większość dużych firm to są firmy wydające całą masę tytułów, a my takim konglomeratem nie jesteśmy i chcemy pozostać firmą skupioną na projektach. Oczywiście chcemy robić coraz więcej, ale wszystkie rzeczy, które robimy, chcemy, żeby były absolutnie topowe. Wy macie obecnie ponad 600 milionów złotych w gotówce. Po co Wam aż taki zapas gotówki? Działamy w takiej branży, gdzie duży bufor jest wskazany i to są bufory na sytuacje złe i sytuacje dobre, jakieś nieoczekiwane, tak? Bo to w obie strony się może wydarzyć. Potrzebujemy środki na produkcję naszych gier i na promocję naszych gier, dlatego że chociażby w przypadku Wiedźmina III większość środków przeznaczonych na promocję pochodziła z kas dystrybutorów. One były potem odliczane od naszych tantiem. De facto myśmy za to płacili, ale pieniędzmi dystrybutorów. W momencie, kiedy stać nas, my możemy więcej pieniędzy przeznaczać na marketing i dzięki temu minimalnie poprawiać sobie parametry finansowe. Także dobrze w naszej branży mieć dużo środków z różnych powodów. My zakładamy, że ta poduszka, która mamy, jest bardzo satysfakcjonująca. Dla nas największym ryzykiem jest dostarczenie gry, która nie będzie wybitna. To jest nasze największe ryzyko. Wierzymy, że cały biznes, cała reszta, jak już się ma grę wybitną, to już jest osiągnięta. A ryzyko niezrobienia wybitnej gry związane jest z tym, że głównym czynnikiem ryzyka jest to, że się nie włoży odpowiedniego talentu i wysiłku w ten proces. No więc wszystko, co odciąga ten talent i zmniejsza wysiłek, zwiększa ryzyko. Czym ten Cyberpunk może albo ma być lepszy od Wiedźmina III? Pod każdym względem, znaczy my za każdym razem, robiąc grę, chcemy zrobić grę lepszą niż zrobiliśmy poprzednio. Chcemy eksperymentować na nowych polach, takich, które nie były jeszcze wyeksplorowane w Wiedźminie. Ja nie mogę za dużo mówić o Cyberpunku, natomiast nasze ambicje są naprawdę zawieszone bardzo wysoko, bo taki mamy styl pracy. Chcemy być jeszcze wyżej, a w szczególności, ponieważ mamy rozmowę biznesową, interesuje nas to, żeby Cyberpunk miał jeszcze większą doniosłość biznesową, bo Wiedźmin III jest niekwestionowanie grą bardzo dobrą, ale od strony komercyjnej wielki sukces nasz, jesteśmy bardzo zadowoleni, ale do rekordów świata mu bardzo dużo brakuje. Pojedyncze gry potrafią się sprzedawać jeszcze dużo lepiej. W związku z tym
Mamy nadzieję, że robiąc fenomenalnego Cyberpunka będziemy mogli zrobić jeszcze lepszy biznes na tym tytule niż zrobiliśmy na Wiedźminie III, ale oczywiście wszystko przed nami, to nie jest żadna prognoza, to są nasze marzenia. Nakłady na Cyberpunka będą oczywiście dużo wyższe niż nakłady na Wiedźmina, nie ujawniamy budżetu, ale też i nasze cele sprzedażowe są sporo wyższe. Przy tego typu grach nakłady koniec końców odgrywają drugorzędną rolę w PNL-u. Oczywiście trzeba dbać o koszty, to jest fundamentalna zasada, natomiast w przypadku Wiedźmina III nasz zwrot z inwestycji jest liczony w krotnościach. W związku z tym to, czy budżet jest o 10, 20 czy 30% mniejszy, większy, na końcu w PNL-u odgrywa absolutnie trzeciorzędną rolę. Ale jeszcze raz podkreślę, dbamy o koszty, zawsze o nie dbaliśmy, mamy to w swoim DNA, wyrośliśmy z małej, prywatnej firmy, w której trzeba było dbać o koszty i pielęgnujemy tę tradycję. Ostatnia wasza produkcja, Gwint, uderzył po raz pierwszy na dobrą sprawę w sektor multiplayerowości. Czy Cyberpunk również będzie miał tą cechę? Bo ja sobie osobiście nie wyobrażam tak dużego, jak chcecie, sukcesu finansowego bez tej funkcji. Tak, online jest potrzebny, czy jest bardzo wskazany, jeżeli chce się mieć długofalowy sukces. Myśmy swego czasu wspomnieli, że będzie jakiś element online'owy w pewnym momencie związany z Cyberpunkiem. I niestety na tym muszę zakończyć opowiadanie o Cyberpunku, bo jeszcze nie rozpoczęlią naszej narracji, ta historia dopiero przed nami i wtedy będziemy po kolei ujawniali wszystkie elementy, czy wszystkie fakty związane z tą dużą grą. To, co już widzimy, ta gra taką, jaka jest już dziś, no, strasznie nas cieszy. Z każdym miesiącem wierzymy jeszcze bardziej. Znaczy, jesteśmy super podekscytowani, już nie możemy się doczekać momentu, kiedy zaczniemy o Cyberze opowiadać, no bo dusimy to w sobie. Ja bym strasznie chciał wszystko opowiedzieć o Cyberze, nie mogę. W jakim etapie jest gra Gwint? Załóżmy, że 1 to jest wersja beta, jeszcze z grudnia 2016, a 10 no to już jest taki tytuł dojrzały, gra jest sportowa, która jest popularna na całym świecie. No to w którym miejscu jesteśmy na tej mapie rozwoju tego produktu? Dobre i trudne pytanie. Tego etapu pełnej dojrzałości to nie ma, ciężko sobie go wyobrazić, bo gry tego typu cały czas się rozwijają. Natomiast etap takiej pierwszej dojrzałości to zdecydowanie przed nami. Nadal jesteśmy bliżej początku niż końca, zdecydowanie, dlatego że gra od momentu, kiedy ją uruchomiliśmy w zamkniętej becie niemalże rok temu, dotychczas przeszła szereg przemian, ale one dotyczyły samego jądra gry, samej rozgrywki. Myśmy się skupiali na balansowaniu, a nie na tym, żeby ta gra stała się zarabiającym serwisem. Ona oczywiście zarabia. Miała momenty, kiedy gracze wręcz rzucali się na karty, ale jeszcze nie została doprowadzona do etapu, w którym ma przyciągać codziennie, co tydzień, co miesiąc graczy, żeby coś w niej zrobić. Na razie gracze grają tylko po to, żeby wygrywać z innymi, czyli gra jest atrakcyjna dla tych, którzy są skupieni na rywalizacji. Gra jeszcze nie jest serwisem, która ściąga ludzi, którzy się, to biznesowa rozmowa, którzy monetyzują ten projekt. Dlatego też nie prowadzimy działań marketingowych, prawie w ogóle. My działamy PR-owo głównie. I także to życie biznesowe Gwinta to dopiero przed nami. I to nie w tym roku. Zaczynamy w przyszłym roku. Ta gra zacznie się zamieniać w serwis w przyszłym roku. To ma być produkt, który Gwint się nie zmieni, będzie rozbudowywany i to jest gra taktyczna i gra złożona. Ale chodzi o to, żeby ktoś, kto nie gra w takie gry, doszedł do momentu, kiedy rozumie, jak się gra w Gwinta i wie, jak wygrywać, w sposób taki niezauważony, żeby gra go tak trochę za rękę prowadziła, wciągała, a w pewnym momencie zrozumie, że już całkiem dużo potrafi i będzie dalej grał. Plus ważne jest to, żeby gra regularnie, bardzo często zapraszała graczy do rozgrywki z jakiegoś powodu. Były wszelkiego typu eventy organizowane, to wszystko jest przed nami. Także jak na razie my mamy tylko centralną część, która jest zresztą
bardzo dopracowana. My przez rok pracowaliśmy nad balansem, jesteśmy super zadowoleni. Pod koniec sierpnia ten ostatni duży patch pokazał, czy po tym patchu statystyka pokazała, że gra jest bardzo dobrze zbalansowana. Koncentrujecie się teraz na budowaniu zaangażowania uczestników tej gry, ale co jest największą wartością Gwinta, tak z punktu widzenia CD Projektu? Gwint jest projektem strategicznym pod paroma względami. Oczywiście chcemy zaistnieć na rynku gier multiplayerowych, chcemy się nauczyć je robić. Więc to jest dla nas wielka lekcja nauki, jak się robi i obsługuje gry tego typu. Chcemy doprowadzić do jeszcze większych synergii pomiędzy GOG-iem i technologią GOG Galaxy, która jest backendem technologicznym, czy podstawą technologiczną Gwinta. I to bardzo dobrze się nam jak na razie udaje. GOG, nie zapominajmy, obsługuje wszystkie platformy, czyli gracze, którzy grają na Xboxie, czy na PlayStation, czy na jakichś dowolnych przyszłych platformach, są obsługiwani przez serwery GOG-a. My widzimy, jak oni grają, to my te mecze zestawiamy i obserwujemy. Gwint jest też naszą pierwszą grą typu serwis, pierwszą dużą grą free to play. Więc my na Gwincie, czy przy okazji robienia Gwinta i wydawania Gwinta, uczymy się właściwie wszystkiego. Wszystko, co się wiąże z Gwintem, jest do pewnego stopnia dla nas nowe. Może oprócz samego koru świata, to jest świat wiedźmiński, tu się czujemy, tu mamy spore doświadczenie. Dlaczego to jest strategicznie ważne? Bo multiplayer jest strategicznie ważny, granie online jest strategicznie ważne, dlatego że my chcemy mieć kolejną nogę biznesową gier typu serwis, gier, które generują przychody stabilne okres do okresu, które się buduje. Oczywiście każda gra w końcu się kończy. Po paru latach. Niektóre gry typu serwis funkcjonują nawet 10 lat, ale to jest budowanie poza tym naszym głównym źródłem przychodów, czyli na dziś, czyli dużymi grami, budowanie stabilnego źródła przychodu, a w przyszłości można sobie wyobrażać wiele połączeń pomiędzy dużymi grami i grami typu serwis. Trzeba sobie to uświadomić, to jest oczywiste. Każdy, kto na PC-cie zainstaluje Gwinta, ma automatycznie GOG Galaxy, który jest podstawą. W GOG Galaxy jest cały katalog GOG-a. My do niczego nie zmuszamy, my niczego nie forsujemy. Natomiast w przyszłości, mając bardzo dużo użytkowników Gwinta, możemy im zaoferować wiele rzeczy z GOG-a. To już jest, to znaczy to już jest u nich na komputerze. I vice versa. Tym, którzy kupują na GOG-u, możemy oferować rzeczy w Gwincie. Mając więcej gier takich jak Gwint, kiedyś, za wiele lat, bo tak jest nasze marzenie, możemy mieć serwis z wieloma produktami online'owymi i oferować graczom różne typy rozgrywek, różne typy rozgrywek i różne akcje łączące te oferowane światy, czy oferowane rozgrywki. Kiedy przyjdzie moment, że Gwint zacznie być tak szeroko promowany? Wydaje nam się, że przyszły rok to będzie pierwszy rok, w którym Gwint będzie wychodził na szersze wody, kiedy właśnie będziemy zaczynali go promować na masową skalę. I będziemy na większą skalę zapraszali graczy, którzy są nie aż tak dobrze zorientowani w karciankę. Graczy, którzy po prostu, którzy nie przyjdą do Gwinta po to, żeby być lepszymi od innych, tylko po to, żeby spędzić miły czas. Żeby sobie trochę pograć, pół godziny, godzinę, codziennie, co drugi dzień, co tydzień. Takich, to nie są gracze casualowi, bo to nie jest gra tak stricte casualowa. To jest jednak gra oparta o... Znaczy, trzeba w nim myśleć i o to chodzi. Natomiast to ma być też zabawa. Dla tych, którzy nie są zainteresowani takim głębokim wejściem w granie i takim eksplorowaniem wszystkiego, co tam jest. I gra musi mieć te elementy, które tych graczy będą zapraszały. Wspomniałeś, że Wiedźmin 3 był waszym przełomowym projektem. Cały czas zaskakujecie, no bo była taki pakiet gra roku, była wersja, teraz jest wersja 4K. Spodziewaliście się, że jednak taki duży sukces to będzie finansowy i czy czymś jeszcze zaskoczycie w tym temacie? Każdy nasz Wiedźmin był dla nas przełomowym projektem. Wiedźmin pierwszy był bardzo przełomowym projektem, drugi również, trzeci najświeższy, no oczywiście największej skali też, ale to nie jest tak, że dopiero Wiedźmin trzeci coś nasz był jakimś takim prawdziwym milestone'em. Każdy Wiedźmin był milestone'em. Czy się spodziewaliśmy takiego sukcesu?
my mamy naprawdę bujną wyobraźnię i nasze marzenia sięgają bardzo daleko, ale to jest tak, marzyć to jedno, a liczyć sobie w Excelu, jak przyszłość może wyglądać, to drugie. I jak liczymy, to wolimy być konserwatywni i ostrożni. Nie znaczy, że nie optymistyczni, ale ostrożni, dlatego że trzeba pamiętać, w przypadku takich gier jak najpierw się pieniądze wydaje, a potem się je zarabia. Nie będzie Wiedźmina 4 jako części historii, no bo się historia zamknęła, natomiast no przecież my mamy... Cały czas macie prawo. Tak, no to są, myśmy te prawa kupili, w związku z tym no, trudno sobie wyobrazić, że zainwestowaliśmy 15 lat życia i nie wiadomo ile dziesiątek milionów dolarów w promocję Wiedźmina i potem nagle tak po prostu zapominamy. Przecież fani by nam tego nie wybaczyli, no inwestorzy by nam tego nie wybaczyli, ale oczywiście musimy wymyślić coś fajnego. Skoro myślicie długoterminowo, to wyobraźmy sobie, że jest 2027 rok. W jakim miejscu jest CD Projekt? No, w miejscu oddalonym od dzisiejszego, tak bardzo jak dzisiejsze jest oddalone od miejsca, w którym byliśmy w 2007. No. Czyli plan ambitny. No tak. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.